Takich trzech to pewny pech. Nie głosi tak żadne przysłowie, lecz to cytat pani z pobliskiego sklepu, która zobaczyła, że zmierzamy nagrywać audycję. Dziś będzie słodko-gorzko, bo wśród pytań mniej i bardziej wesołych przewiną się kwestie poważne. O niektórych nawet ja jeszcze nie wiem. Początek roku akademickiego, Dzień Borsuka i Nauczyciela, porwanie Polaków, Mikołaj okrok od wojska i grobu, czyli trójka na szynach powraca. Do złego... Bardzo przepraszam, skończmy przynajmniej powitanie. Do złego ojca ponownie dołączyli nawiedzony Tateł. Dzień dobry. I Mikołaj Wyżykowski, stojący za stroną dzieciak lat 90. Dzień dobry, ten bliski grobu. Jeśli będzie trzeba, wesprze nas czatuś i ta, której pytań nie wolno zadawać. Uwaga, audycja może zawierać duże natężenie chamstwa i prostactwa. Witam. Na początek kierowniczy tradycyjnie vibe rodem spod sklepu, czyli dejcie suby gdziekolwiek słuchajcie tej audycji. No robię to od razu, licząc, że jeszcze nie zdążyliście nas wyłączyć. Później będzie tylko gorzej, żeby nie było. Ostrzegaliśmy was na rozgrzewkę pytanie. Ilu dorosłych facetów wchodzi do borsuka? O to trzeba zapytać panią z Przyry. Myślę, że ona będzie świetnie wiedziała, jak odpowiedzieć na tak trudne pytanie. 12. Mikołaj, byłeś blisko? 9. 3 plus 6 żołnierzy desantu, gdyż oczywiście, jako że jest Dzień Borsuka, pytałem o bojowy wóz pancerny Borsuk. Wiem, ale ja liczyłem swoją miarą po prostu, wiesz. Że mały. Taki jak ja, to 12 wejdzie, no. Dobrze, no jesteś bardzo inteligentnym człowiekiem, bardzo użyteczną lokomotywą, ale ja... Czy może zostawię ten mikrofon? Czemu ty wszystko psujesz, bo... No on się sam psuje cały czas. Patrz jak opada. Mówisz dalej o mikrofonie? W dalszym ciągu. Jak samo. A może on chce pogadać z czymś innym ewidentnie. Bardzo proszę, naprawdę ten mikrofon, młody człowieku. I ja mam taką ciekawostkę, którą znałem bez przygotowania do tej audycji, ale pochwalę się nią. A mianowicie, czy wiecie skąd do języka polskiego trafiło słowo borsuk? Co ty, ale dajesz. Z rosyjskiego. Pośrednio, ale nie chodzi o niego, bo nie chodzi o sam rosyjski, bo generalnie w językach słowiańskich borsuk to jest jaźwiec. Kojarzycie? Jest jaźwa jako pysk, a jaźw to jest nora borsuka. Ale, i tutaj trzeba sięgnąć do historii, słowo borsuk wywodzi się z tureckiego, ponieważ po turecku borsuk to, o ile mnie pamięć nie myli, porsuk, przez P po prostu. I jako, że sąsiadowaliśmy z Turkami przez kilkaset lat, tak pośrednio, bo tam z ich Lennami i takimi okolicami, no to zapożyczyliśmy sobie to słówko. I co? Czy myśmy dzisiaj trafili na jakiś ten edukacyjny odcinek? To jest Nie, bo to pan z Przyry. No nie, no nie mów tak, nie, bo chodzi o to, że kurczę, no tak, bo oczywiście nie powiedziałem, że jesteśmy tak beznadziejnie dziś przygotowani, że sprawdziłem tylko jakie są najbliższe daty i 6 października jest Dzień Borsuka. W ogóle, czy ty zdążysz to puścić przed 6 października? Bo tak wątpię. Jutro planuję. O. Ja ostatnio wszystko szybko puszczam. To o tym akurat już wiemy, nie? No więc tak, więc Dzień Borsuka. No myślałem, że to was zainteresuje, ale mam jeszcze jedną ciekawostkę o borsukach i nie wiem na ile jest prawdziwa, bo sprzedała mi ją moja dobra koleżanka, która, tu nawet nie ma grama żartu, mieszkała na Madagaskarze. Nie wiem jaki to ma związek z tą ciekawostką akurat konkretną. I powiedziała, że w większości zoo na świecie, jeśli się przejdziecie, to klatki z borsukami są obok klatek z rosomakami. Że to są dobre wafle, kumplują się, szczekają do siebie nawzajem, imprezują i bardzo możliwe, że dlatego ktoś, kto znał się na tej biologii, stworzył nasze bojowe wozy pancerne, bo mamy borsuka i rosomaka. To brzmi jak dwa agresywne kluby sportowe, które się pokłóciły. Ale właśnie one się kumplują. No tak, no te też się kumplowały, nie? No. O czym rozmawialiśmy przed chwilą wcześniej. Bo ty mówisz o sprawie pana Denisa. No tak, i to jest chyba koniec tego, co ja przygotowałem na tę audycję, więc może zacznijmy od tego, Mikołaju, jak to się stało, że chciałeś iść do wojska? Wiesz co, widzę, że podchwyciłeś temat z jednego zdania. Generalnie to pomysł się zrodził w bardzo niedojrzałym umyśle przed maturą, kiedy ucząc się do matury razem z paczką paru kumpli stwierdziliśmy, że no raczej nie rokuje, żeby ta matura nam poszła tak bardzo rewelacyjnie i że z tymi studiami to może kiepsko tam wyjść, nie? No i szukając sobie, wiesz, czegoś na przyszłość, no to stwierdziliśmy, że się zapiszemy do armii, że to będzie fajny pomysł. I poszliśmy w 6. W 6 się zapisaliśmy, zgłosiliśmy się jako ochotnicy. Natomiast jako, że do matury jeszcze chwila była i po maturze były dość długie wakacje,
to się sytuacje życiowe na tyle pozmieniały, że z tych 6 każdy jeden stwierdził, że już nie chce iść do wojska, bo jeden miał dziewczynę, ja się na przykład na studia jednak dostałem i tak dalej, i tak Myślałem, dalej. że się ożeniłeś, ale dobra. Nie, wtedy jeszcze się nie ożeniłem. Akurat nie Wtedy... ten piątek. Nie, to pomyliłeś lata. Wtedy już byłem po 3 rozwodach, nie? No, w każdym razie wyszło tak, że później WOJO ścigało mnie w sumie do zniesienia obowiązkowej służby wojskowej. Cały czas dostawałem listy, co chwilę. Tak jakby po prostu sprawdzali, czy na pewno pan jeszcze studiuje, czy wszystko ok u pana, może pan chce na jakąś jednostkę. No, tak to wyglądało. Ty jakiej formacji by cię wzięli? Czy on się śmieje? Formacji nieżywych schabów chyba. Ale patrz na niego, ten się tylko śmieje, psuje mikrofon. Ja się pytam z kultury, nie chodzi o to, że do łodzi Ty tu podwodnych. przyszedłem i się zepsuł. Dobrze, No, ale najprawdopodobniej właśnie do łodzi podwodnych, no idealnie bym się do tego nadawał. a wiesz Nie? dlaczego biorą niskich? Nie wiem. Bo to nie jest złośliwość, że ktoś jest niski i miejsce, tylko mniej tlenu się zużywa. Chodzi o gabaryty. Myślałem, że jest mniej miejsca w łodzi podwodnej i takie chuderlaki, szkapy, Tak, no to by się wydawało oczywiste, ale podobno chodzi o tlen. Bo wszyscy myślą, że miejsca, ale miejsca mniej masz w czołgu i to tam są gabaryty ważniejsze, a tu jest jeszcze drugi powód, którym jakoby był tlen. Ale nie wiem, No jest to prawdy. to by się przejechali, bo ja dużo gadam, więc dużo tlenu zużywam. Nie? Na takich też mają sposoby. Odezwał O, się widzę, że Paweł. coś o tym Tak, wiesz, tak. więc opowiedz swoją historię związaną z wojskiem, może skoro Ale ja nie jesteśmy mam w tym żadnej temacie. historii z wojskiem. Raz w życiu byłem tylko na badaniu. I jaką Dobra. kategorię dostajesz, przyjacielu? No wiadomo jaką, nie? No nie wiem, no skoro Mikołaj ma A, ja później zdradzę moją, to jaką ty masz? Nie, no ja też mam A. No to jak cię? Właściwie, to było A, nie? To powiedz mi, jak to możliwe, że ciebie nie chcieli, a nas chcieli? Bo mi tu dupę zawracali tak długo, aż się tam zgłosili, wtedy już nie. No, czyli widzę, że miałeś ciekawie. Ja wam powiem, ja tylko pamiętam te badania, a potem dostałem kategorię A i już nigdy więcej się do mnie nie odezwali. Serio, mówię serio, nie? No, Ty miałeś kategorię A, jednak nie. Oni ja mu byłem dali, a bardzo żeby za, mu nie było nie? przykro chyba, albo coś takiego może. Ja tam wchodziłem z radością, że dostanę może C. Wiesz, Nie. Tylko A. zajrzeli Ciekawe. do niego i... No cóż. Znaczy Ale nie nawet mieli listu takich... później nie dostałeś serio żadnego. Serio, nic w ogóle. Ty, bo mi też tak wysyłali kontrolnie, co Co tam chwilę. słychać, nie? A jeszcze pamiętam, jak najlepszy był motyw, jak akurat siupnąłem na 2. roku studiów. Nie zdałem 2 Twój egzaminów. ulubiony. Tak. Siupnąłem i wtedy to było akurat jakoś chwilę przed świętami, pamiętam. Jak trzeba było tam indeksy zdawać, chyba sesja czy coś takiego. Którymi świętami? Bożego Narodzenia pamiętam, że chyba to... Albo kurde wielka... Nie No, pa... wydaje mi się, że wydaje Coś pamiętam, że było okolice jakieś święta, to już mniej mi święta, ale Świętokurczak. coś ten... I pamiętam, że przychodzę do domu i moja mama mówi, że no, żeby nie zrobić mi kłopotu, bo był listonosz z listem poleconym do mnie, a że ona się z listonoszem zna, to podpisała za mnie odbiór i tam na mnie czeka. Ja tam patrzę, a tam WKU, nie? No. Fajnie. Fajnie. I tam już miałem właśnie wezwanie, gdzie, kiedy i tak dalej. No i później poszedłem się tłumaczyć srogo, że nie, ja nie mam żadnej przerwy w nauce, że ja będę kontynuował, że już złożyłem wniosek o po prostu powtarzanie semestru, a pani mi powiedziała, no ale to zanim pan będzie powtarzał semestr, to tam parę miesięcy pan chyba ma wolnych, nie? Pan się w Łodzi pouczy. No, tak więc tak to wyglądało. I pamiętam, że rozważałem wtedy, żeby z tego WKU wyskoczyć przez okno po prostu, bo pani powiedziała, że nie jest pewna, czy ja dzisiaj stąd pójdę do domu, nie? w piórniku, proszę państwa. Kurczę, no to przerażające. A to naświetl trochę może swojej historii, skoro mówisz, że też tak bardzo pragnęli cię wcielić. Znaczy, właśnie najlepsze to, jak chcieli mnie wcielić, to już nawet nie pamiętam tego listu, bo faktycznie też jak się zmieniałem studia, to tam im się przypomniało, że warto byłoby jednak zobaczyć, czy ten gruby jeszcze jest, bo ja miałem A z paragrafem za nadwagę. Więc na pewno mówi, że ten gruby może by się jednak przydał, nie? I generalnie... Były do armaty, nie? No dokładnie, nie? Albo na bramkę, nie wiem co nam chcieli. No w każdym razie za pierwszym razem jakoś się wymiksowałem w bardzo jakiś prosty sposób, w stylu, że ja już jestem na studiach, czy to jest coś kompletnie bzdurnego, mimo że akurat pracowałem. Ale później uznałem, że w sumie była taka opcja, żeby odrobić wojsko w miesiąc. Nie wiem, czy pamiętasz. Było To akurat coś ktoś takiego. z tego, że ciebie to łapało na pewno. I mogłeś na studiach ogarnąć wojsko w miesiąc. Tak, było. Ja pracowałem wtedy za barem, znaczy za kilkoma barami. To Akurat było jednego... chyba w przerwie między Tak, semestrami. łapałeś. To letniej, właśnie nie? było tak, że my mieliśmy w jeden wakacje remont baru. I on miał zająć około miesiąca, może nawet dłużej.
Więc uznałem, że ja sobie za ten miesiąc wymiksuję się, wiesz, i powiem, że wtedy sobie jadę do Woja. Akurat oni płacili tam, nie pamiętam, to było coś koło 800, nie, no ale zawsze to były jakieś pieniądze wtedy. No i mówię, to pojadę, poćwiczę, akurat wtedy już nie byłem gruby, cóż zrobić, ty peszek, no to już wtedy nie wiem co, już byłem w ogóle na A. No i tak pamiętam, że miałem konkretny termin, wszystko i byłem tam już pewny, że przyjadę, ale jakoś dzień wcześniej spotkanie towarzyskie mi się przeciągnęło i miałem autobus pod komendą WKU, no wiesz, tam na francuską, Tak, no. No to ja miałem autobus do linii prostej od domu jakieś 300 metrów, 400 i od przystanku, gdzie się wysiada, 100 metrów do WKU. Trudno się spóźnić w fest, nie? Autobus jeździł co pół godziny i na ten, na który miałem iść, bo miałem być o 9 tam, to się spóźniłem, nie? Ale mówię, no dobra, nie rób scen, nie? Mówię, i tak nie będę do wojska, to nie jest tak, że jak się spóźnię, to będzie drama, nie? Ale spóźniłem się pół godzinki, przyjeżdżam, jeszcze wtedy byłem palący, mówię, dobra, nie róbcie scen, chwilę poczekałem, sobie zajrzałem, wchodzę, no i siedzi jakiś 4 typów. Wszyscy wyglądaliśmy jak urodzeni żołnierze po prostu, nie? No co jeden to oka zdrowia, nie? I tak z policjantami, nie? no, więc tak pukam w drzwi, mówię, dzień dobry, mówię, ja tutaj się zaciągnąć, czy tam jakoś coś w tym kierunku. Oczywiście wcześniej zaciągnąłeś. No dokładnie, tutaj widzę, że powiem, wracasz do formy. No i mówię, dobra, no to siadam tam z tymi waflami, no i mówimy, no i tam jeden z wargą na nosie, mówię, nawet nie wiem kim był, a już mówię, dobra, na pewno nas wezmą, już to widać, nie? No i wychodzi jakiś major, pamiętam dzisiaj major, bo tam się jeszcze patrzę na te wszystkiego pagony i mówi, panowie, a do której to jest na jakiejś politechnice? Bo potrzebujemy jednego do radiostacji. No akurat wszyscy, jak widać, skoro idziemy do wojska, znaczy że jesteśmy na humanistycznych, bo nie mamy żadnych perspektyw, to jest dość oczywiste, nie? A to nie, to proszę książeczki. I mówi, macie przeniesienie, czy tam coś tam wymyślił, że nie musimy dziś, nie? No ja wychodzę, nic mi nie wbił do tej książeczki i mnie wypuścił. I to był mój koniec. Już więcej nigdy nie zadzwonili. Po prostu stary, spóźniłem się na 601 czy na 600. Oni cię po prostu, wiesz, chwilę obserwowali, jak ty się zachowywałeś na tym korytarzu, mówią, nie, absolutnie, tego gościa nie bierzemy, nie? Nie wiem, może ty chcesz ten mikrofon do ręki. Nie. Ale wyrażaj się, bo to jest audycja rodzinna. Audycja rodzinna. Familijny no. program. Swoją rodziną, Czyli możesz to sobie to, tak, moja mama mnie słucha. Możesz sobie, o właśnie, pokręć kręciołkiem, ale do siebie pociągnij. przed tym dziadostwem i to nic nie daje. Zrobię pauzę i ci pomogę. Mikrofon naprawiony, jak widać dziś wzięliby mnie do tej radiotelegrafii. Nikt by tego nie zobaczył. Czego by nie zobaczył? No jak cię biorą do tej radiotelegrafii. Bardzo nie podoba mi się dzisiaj twoje nastawienie. Think positive. Think positive, kolego. Dzisiaj to by cię raczej, wiesz... Nie no, potem co było przed tym studium, to wiesz, ja już pozytywnie nie myślę, nie? No ważne, że w ogóle myślisz, to jest już... No mój umysł właśnie wydala, wiesz? No, te żarty fekalne, powiem ci. Powiało. No. Aż czuć, nie? Dobrze. Nie, no, teraz to raczej, wiesz, moglibyśmy dostać wezwanie do, nie wiem... Sanepidu. Nie, jako ochroniarze do Auchan albo innego Carrefoura. No, nie śmiej się z ochroniarzy w centrach handlowych, bo jedna z moich wcześniejszych rozmówczyń, utytułowana medalistka i bardzo znana sportsmenka, jeśli chodzi o kulturystykę, pracowała na ochronie, bo ta praca dawała jej możliwość... Bicia ludzi. Nie, właściwie wiesz co, bycia... Jedzenia w trakcie tak jak ci pasuje czasowo, bo ona miała to okienka wtedy co 3 godziny spożywała posiłki. Więc to tak, więc ty się tak nie śmiej, zresztą ty na ochronę to wiesz, ty lepiej byś nie szedł na ochronę. Akurat jego by wzięli z pocałowaniem ręki. Nie wyróżniałby się niczym od tych, którzy już pracują w tych... No czym to by cię atakujesz? To jest bardzo niemiłe. Wiesz co, Czatuś tak się nie zachował. No dzisiaj Czatusia właśnie, bo mieliśmy wrócić czy Właśnie co Czatuś się z nami. stało z Czatusiem? No nie wiem, no jest, ale nieużywany ostatnio. Po prostu jestem już tak inteligentny i posiadam taki poziom wiedzy, że już no sztuczna inteligencja niczym nie może mnie zaskoczyć, absolutnie. Czyli Czatuś się porzucił. Nie, Czatuś mnie nie porzucił, ja po prostu no ewoluowałem jak Pokémon i jestem już wyżej niż Czatuś. Nie? Kim teraz jesteś? Charizardem? Wiesz co, Charizarda to ty zostaw w spokoju, ja nie wiem, Pikachu. No to Pikachu jak ewoluuje. No co, jak ewoluuje, no. No jak on Bo jeden ty jest, z małpy, a ja z Pikachu masz Charizarda, Charmandera i coś tam, nie? Raichu. No to jak ewoluowałeś? To jesteś Raichu teraz, a No, nie Pikachu. no to Co mogę, ty mnie no. ładujesz Ale tutaj? przepraszam, bo jeszcze był Pichu.
Później się okazało, że Tak, jest Machu Picchu. Picchu, wiesz, też był Picchu. Nie, to inny film teraz oglądałeś, to w ogóle nie było w tej bajce, wiesz. Dobra, no to, że ty ewoluowałeś z małpy, to wiesz, to inna No, sprawa. generalnie tak twierdził Darwin i jestem mu za to wdzięczny. A, ciekawostka jeszcze jedna, bo zapomniałem o Rosomaku wam powiedzieć, bym się przemiał. Wiecie, jak się Rosomak nazywa po łacinie? Dlaczego lubię Rosomaki? Gulo gulo. A co to znaczy gulo? Nis? Żarłok. A tak do tej kategorii wojskowej. Chciałem powiedzieć, że zatkało kakao, ale nie u wszystkich, to na pewno. A tak swoją E? drogą jeździłeś kiedyś Rosamakiem? Ale wiesz, jak się nie odzywałeś? No, To... ale zadałem ci klinę, nie? Nie jechałem, byłem stojącym. Bo Ale ja nie jeździłem, jestem pewien, ja czy, jeździłem. nie jestem pewien, czy w Rosomaku, czy w tym drugim, bo ja Ja to nie jeździłem pamiętam. Nie? Rosamakiem. Nie, to nie, stojącym byłem. Za dawnych czasów byłem parę razy zaproszony do Siemianowskich zakładów wojskowych Mhm. i tam organizowali nam takie przyjemności. I jak ci poszło? Fajna zabawa. Jak ty, bo nie, byłeś kierowcą, pasażerem? Pasażerem, nie, no już kierowcę to by mi nie dali, nie? Ale przyjemnie się tym jeździło i przyjemnie się tym pływało. O, gdzie No. pływaliście? Na Na w Rybniku, nie? Gdzie? No, Mikołaj, ja nie słyszę, jak człowiek No w mówi. Rybniku, Jezus. Powiedziałeś, że byłeś w Siemianowicach. Tak, w Siemianowicach są produkowane, ale wiesz, można pojechać Rosomakami w inne miejsce i tam budować. Ja myślałem, że powinienem cię nagrywać, jak ty pokazujesz, jak jeździ Rosomak, bo to myślę, tak. żeby zrobiło rekord świata w subskrypcji. Myślisz? Byś to od razu na YouTube wrzucił jako Oczywiście shorta, nie? do YouTube'a, no przecież panie, zaraz to zrobię, nie? Zaraz to będę nagrywał. Panowie, czy mamy dalej bawić się w te daty, bo mamy jeszcze Dzień Nauczyciela, początek roku akademickiego, Dzień Kartofla. Czy przechodzimy do pytań tej, której nie należy zdawać, czy może chcecie porozmawiać o sytuacji aktualnej, bo ty widziałem, że dzisiaj się zapaliłeś, gdy usłyszałeś o porwaniu. Znaczy, generalnie mnie już cała ta sytuacja dość mocno drażni. Też przy okazji w innym miejscu komentowałem, że czekam na moment, w którym polski rząd i w ogóle rządy innych krajów zaczną mówić, że Izrael prowadzi misję pokojową w Gazie. Bo to już powoli tak wygląda, nie? No tak, bo wiesz, no będą teraz dalej musieli jakoś uzasadnić, dlaczego tego nie potępili, no nie? Znaczy oni w ogóle tego nie potępiają od samego początku, jak to się dzieje i to już eskaluje już no, dziesiątki tysięcy ofiar, tak? No, jeżeli ktoś mówi, że to nie jest ludobójstwo, to jest skończonym Sorry za wyrażenie, dzieci. No, ale wiesz co, ja pamiętam, był taki artykuł, ja go czytałem dobre 20 lat temu, były minister pracy, o ile się nie mylę, Izraela, on był zatytułowany po polsku, bo to był przedruk z francuskiej prasy, czyli że do ludobójstwa nie potrzeba komór gazowych. I ona tam wspominała jeszcze zbrodnie Ariela Sharona i reszty tych morderców. To pamiętam, że tam był taki cytat, i właśnie dlaczego, skąd ten tytuł się wziął. Ona właśnie przypominała, że izraelska armia wtedy jeszcze próbowała uzasadnić to, że nie ma ludobójstwa, ponieważ nie mamy komór gazowych i krematoriów, że to jest ten wyznacznik. I jak im przypomniano, że przecież jest taka nawet przypowieść rabiniczna, iż był kot hipokryta, który twierdził, że nie morduje, bo nie przelewa krwi, tylko dusi, no to, bo oni tak lubią, wiesz, jak to w rabinicznych przypowieściach, no to wtedy nagle był problem i ona ich porównała do tych kotów. I to było o tyle ciekawe, że jak teraz coraz częściej się pojawiają teksty, że syjoniści mówią, że jeśli jakikolwiek Żyd potępia politykę sionistyczną, to znaczy, że nie jest Żydem, wiesz, odmawiają mu prawa do tego, to jej nie mogli, bo ona nie dość, że była żołnierzem w 48, że była wiesz, zaangażowana, ona faktycznie była politykiem przez wiele lat i ona organizowała takie tam ruchy praw człowieka pierwsze, bo ona widziała, co się dzieje, co oni robią, bo też inny był cel. Odkąd była Nakba, wiesz, no to później to cały czas eskalowało, to sytuacja Palestyńczyków jest tragiczna od dziesięcioleci. A teraz co mówią? To nie jest ludobójstwo, bo gdyby to było ludobójstwo, to byśmy już ich dawno wszystkich wybili, nie? Tak, no to jest tak jak było przecież z tym, że nagle, że mają jedzenie, bo mamy te filmiki, no i się okazało, że wszystkie są fejkowe, no to tak, no niestety, no bo nie, bo akurat wiesz, rzuciłem się Mikołaj, bo tak patrzysz ten film, Widziałem, obiło mi się widziałem akurat Omara, tak, no. tam porwali i no i właśnie mnie się Paweł wypowiadał. Zresztą no to co mówiłem, no też wśród tych zatrzymanych osób była Ewa Jasiewicz, którą miałem przyjemność poznać też no 18-19 lat temu. I ostatnio komuś to opowiadałem, no i mi się przypomniało, że w tym Chorzowie robiłem z nią wywiad, no dla jednego z gazet wydawnictwa wtedy górniczego, ile mnie pamięć nie myli. Rozmawialiśmy o związkach zawodowych, bo ona była związkowcem, zakładała, o ile mnie państwo nie mieli związki w Iraku, teraz wyjdzie, że w Iraku czy w Iranie, że na geniusza zbrodni, jak ci to mylą, nie, ale nie, to było w Iraku, bo to już było po inwazji na Irak amerykańskiej. I ona właśnie przyjechała do Chorzowa i był jakiś dłuższy czas poza, tak, że się wyrażę, spokojnymi miejscami na świecie, no nie?
No i ja była zachwycona, że pierogi w Chorzowie jadła i to tak powiem tą rozmowę. I ciekawostka numer 3, niedługo wiesz, wszyscy będą mówili, że mieli być na tym stanku, to ja miałem być, bo akurat z Omarem byłem umówiony, ale nie zgadniecie, kto złamał nogę 3 razy z rzędu. I ja nie wiem, po prostu moje życie jest łamane przez złamania. Ale dobra, a propos, jak już wspomniałeś o swojej nóżce, nie? To co z nią teraz aktualnie się dzieje? Jeszcze ją posiadam. Promienieje czy gnije? Wiesz co, ani nikt nie robił już jej zdjęć, bo to nie ma sensu, bo to też szkoda tej kliszy, nie. Bardziej tak obserwujemy sytuację delikatnie. No dzisiaj, wiesz, no do wczoraj jeszcze chodziłem w trampkach, dzisiaj ubrałem glany ze względu na pogodę i było już ciężko, to już człowiek się odzwyczaił od normalnych butów, ale nie ma co narzekać, proszę bardzo. Masz drugą jakby Dopiero co, się nie? zaczyna sezon złamań, bądźmy szczerzy, więc tutaj sytuacja jest dynamiczna, to takie... No ty nie potrzebujesz sezonu, żeby się złamać akurat. Więc... Dokładnie, ja tak samo nie uciekałem w dnie Bagarowicza. To jest, wiesz, dla lamusów, nie? Każdy potrafi wtedy uciec. No dobrze, to pominijmy ten trudny temat, choć tu nawet miałem etapy ludobójstwa według Stantona wypisane, ale żeby sprawdzić, skoro nie dostaliśmy się na Rady Telegrafistów, 3 października jest Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Mikołaj, 6 razy 6. 36. Ale jest mocarz, nie? Dobra, Paweł. Co? 17 razy 23. Nie no dobra. Tatusiu, na pomoc! Nie no dobra, wiadomo, tabliczka będzie do Teraz by 10. się przydał, nie? 8 razy 8. Nie wiem. 64. Nie. Dobra, no nie. Nie, no. Ja protestuję, Nie wie, ale weto. Ale jesteśmy w świecie poprawności Tak, politycznej, to tak. mogę powiedzieć nie. No. Że Tak. ja nie, ja się czuję. Ja mogę powiedzieć, Ja się że nie. utożsamiam, Ja że właśnie nie. dlatego powiedziałem nie. Ja się źle. Żeby zaprotestować, bo to jest 5. To jest 5. No dobrze, no, No. no pamiętajcie ludzie, że tabliczka mnożenia się przydaje, nie? Nie wiem. Ale nie mi. No nie, no dzisiaj powiem Ci, miałem ostatnio rozmowę z kimś o edukacji młodzieży i to bardzo mnie zaskoczyło, że podobno taka tabliczka mnożenia to jest jedna rzecz, ale druga, która mnie faktycznie zaskakuje, po czym po sekundzie przestała, większość młodzieży nie potrafi obsługiwać zegarka ze wskazówkami. I to jest akurat zrozumiałe. No tak, ale wiesz, jest to coś, co jednak no, przydaje się chociażby, gdybyś chciał wyznaczyć północ i nie masz telefonu komórkowego. Tak, to się przydaje, natomiast no, dzieciaki wychowywane przed ekranami cały czas na okrągło, no to widzą cyferki na ekranikach, a nie Ale na teraz, cyferblacie tak dlaczego zwanym, powiem, nie? bo tu jest ciekawostka jest taka, że można by położyć na to przysłowiowy patyk, ale jeśli nie masz zegarka ze wskazówkami, to przestaje być Ci potrzebna taka umiejętność, która jest często przy nauce języków powtarzana, czyli za 15 trzecia. 3:15, w pół do 4. Nie używają takich desygnatów. Dlaczego? Bo jest 15:30. Ale czemu mi dzisiaj akurat coś takiego właśnie w tym stylu mignęło, że jeżeli mówisz do młodszego pokolenia, ale nie małych dzieci, ale już młodzieży i starszej młodzieży i osób, które już mają 18 albo są nawet na studiach, że jak się mówi do nich właśnie w ten sposób, za 15:04, to oni nie do końca potrafią to... Podpiąłem się pod przekuć, Twojego nie? neta, bo mi limit się skończył. No. Możliwe, że Nie. Google... W każdym razie przeleciało mi to dzisiaj też przez oczy taki wątek fajny. Tak? To widzisz, no to może mi dlatego to ktoś przekazał, że to zaczyna być zauważalne, bo ja tego nie zauważyłem akurat, ale... No ale mi to jest, przekazano. to jest coś na poziomie już też czytania ze zrozumieniem, nie? Że wiele osób, coraz mniej osób potrafi czytać ze zrozumieniem. No, to prawda. Skoro chcemy czytać ze zrozumieniem, zobaczmy, co nam wysłała nasza Funfela. Ja się postaram to odpalić, żeby się nie zepsuło, ale jeśli mnie przerośnie, no to będziemy teraz mogła młodzież wyśmiać, że my może nie wiemy, ile jest za 15:03, ale ty je łopie, o Boże, no. Jejku, to jest dużo tego. Ja z szacunku do was nie czytałem. Nie chciało ci się. Jak Po to prostu. głupie, już widzę tę tragedia, nie? Ja nie wiem, czy ja to chcę czytać. Odpowiadasz za osobę siedzącą pod trawem. W nawiasie, po prawej. W nawiasie, tak, widzę tę niezadowoloną minę i kręcenie głową, drobi bad daddy. Uściślam więc, odpowiadasz tak, jak myślisz, że ta osoba by odpowiedziała. Ja się już zgubiłem generalnie, nie? Ale zakładam, że chodzi o to, że ja mam powiedzieć, co by odpowiedział Mikołaj. Trafiasz jako świeżo upieczony wykładowca na Wydział Nauk Politycznych, więc to ma związek z Dniem Nauczyciela i z początkiem roku akademickiego. Wymień 3 rzeczy, które chciałbyś, aby twoi studenci wynieśli z twoich zajęć. Odpowiadam za Mikołaja. Rzutnik, resztki jedzenia, śmieci. Mikołaj to odpowiedź za Pawła.
wiedzę na temat Robina Williamsa. Dobry jest! No. Kurde, Belen. Dobry, no. Umiejętność obsługiwania czatusia i na nowo zdrowe gardło, struny głosowe. Mi się wydaje, żebyś wynosił butelki. Puste z reguły. Coś takiego, no. Na pewno wskaźnik byś wyniósł. I krzesło. Krzesło, dobrze. Mam nadzieję, że nie odpowiedzieliśmy na jej pytanie, bo ona tutaj była jeszcze dalej. Ja nie doczytałem. Już proszę nie jojczyć, a jakie to zajęcia? No raczej nie były. Jak ktoś musi wiedzieć, przedmiot nazywa się Polityka Forever. Dobra, i tak już odpowiedzieliśmy. Numer 2. Ben zmiana. Odpowiadasz za osobę siedzącą po lewej. Zasada taka sama jak w pierwszym pytaniu. Czyli możesz wczuć się w vibe tej osoby, za którą odpowiadasz, albo odpowiedzieć tak, żeby się zdenerwowała. Pytanie. Cofnij się kilka lat pamięcią. Właśnie już zdać ostatni egzamin. Wiesz, że to twoje ostatnie chwile w tych murach, co zrobisz, aby cię zapamiętano. Nie wiem, ty zacznij za tego. Nie, ja jestem po lewej twojej, nie? Chyba tak. Czekaj. Kto jest po twojej lewej? No widzisz, my nie No, wiemy. on jest po mojej lewej, nie? No ty musisz zacznij. odpowiedzieć teraz za mnie, a ja No. odpowiadam za tego No, dobrze, że buca. mamy Mikołaja, nie? Ja- Dobrze, że mamy Mikołaja, bo Ty byśmy na nie pewno ogarnęli. byś przyszedł w stroju Rosomaka, w sensie Wolverina. O, No. Jak się nazywa ten twój chlub? Tu coś tam, ten stworek. stworek? No, ten, którego często dajesz. Jakich? Który? Wiem kto. Dziubek Kurczę, dziubek, wylewka. no. Dobra, dzióbka. Dziubek Zrobiłbyś- wylewka. Wziąłbyś dzióbka wylewkę i byś coś wylał na wykładowcę w ramach pożegnania i nie chcę wiedzieć, co to jest. Dziubek wylewka tryska. To już pozostawiamy i Pozor, prawdopodobnie komuś byś się tam jeszcze oświadczył. O, A, cwany taki jest. trafnie. Dobra, to ja odpowiadam za ciebie. Co ty byś zrobił, żeby zostać zapamiętany? No, Tyle lat robiłem coś mówię. no właśnie, no ty po prostu byś przyszedł. Ty w ogóle wiesz, co on mógłby zrobić, bo w końcu... Ale krótko. Ale, No, no ale tak, byliście no. razem. No Na studiach. byliśmy No wiesz, razem. bo w wypadku Mikołaja to uściślimy. To była platoniczna znajomość. Nie no, co ty byś zrobił? Ty byś przyszedł, obraził kogoś, powyzywał i dał komuś w mordę. Ja cię kręcę, jaka opinia w ogóle, naprawdę? O mnie tak? O Tak. pacyfiście? A potem byś wyszedł oburzony i powiedział, że ty to jesteś generalnie bardzo spokojny, ale ta osoba cię tak wyprowadziła i słuchajcie teraz hit i opowiedz, co się wydarzyło. I jak do tego doszło, że musiałeś tam kogoś spacyfikować do grobu, nie? I ta historia w ogóle nie będzie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Tak, a zaczęła się od tego, że słuchaj, bo sąsiadce zdechł wczoraj chomik, nie? I teraz związek przyczynowo-skutkowy doszło do tego, że zabiłem swojego wykładowcę. Ostatniego i dnia na najlepsze, uczelni. że wszyscy by w to uwierzyli. No, na pewno tak, nie? Jeszcze by mi pożyczyli pieniądze. Ja nie wiem, co ty za studia kończyłeś, bo ty tam twierdzisz dziennikarstwo, ale nie wygląda na to. Czyli co mógłbyś zrobić? Nie wiem, czekaj, cofnijmy się tylko. Dobra. Co zrobić, żeby cię zapamiętano? No ty byś przede wszystkim nie przyszedł przez pół roku najpierw, jak to ty. Ale napisałbyś wierszyk. Następnie powiedziałbyś, że to wszystko cię denerwuje i że jest ci bardzo przykro, że w ogóle musisz w tym brać udział. I na sam koniec, nawet bym się powymądrzał, wiesz, żeby powiedzieć im, że to jest ich wina. Nawet w miarę celnie. W miarę, nie? Zwłaszcza w tym niechodzeniem przez pół roku. Już No bo to pamiętam, resztę mi już wystarczyło. wiesz, pod Mikołaja robiłem. Jejku, do kolejnego przygotowania musicie przygotować, naprawdę, to jest jakaś żenada, nie wiem, to jest, ja żałuję, że ja się zgodziłem, ale dobra. Ale czekaj, bo występujemy w jakimś reality show, że aż tak już... A macie jakieś tak pytania? ostro Prosiłem, idzie? czy przygotowaliście jakieś pytania? Nie, no więc dziękuję, musimy korzystać z tej osoby, której się chciało. Pomocy naukowej. No, z jedynej, która teraz chyba obecnie słucha. Zresztą druga słuchaczka też do mnie pisała i napisała, że nie ma do was pytań. Serio? To Napisała chyba- tylko, kto jest gościem w poniedziałek i że jest wierną słuchaczką i że też nie ma pytań. Nie ma Czyli już się nasza formuła się już przejadła. Każda, każda moja, bo generalnie poniedziałkowy interesowało tylko kim jest, a jak nie napisałem, to też mnie nie interesowało. No więc nie jestem pewien, czy nie miałem dzisiaj problemów z samą sobą. Pozdrawiamy, Zofio. Do kolejnego pytania musicie się przygotować. Podzielcie się, kto będzie miał literkę A, B, kto C. Ja mam miseczkę sportowe, A mogę być A. Mikołaj jaką chcę literkę, bo ten nie wymyśli. Ale No co? ty widzisz, że on ma, wiesz, większe oczy niż miał, nie? No bo ja się zastanawiam, wiesz, czy ja teraz mam wylew, czy nie rozumiem pytania po Ja prostu. czuję, że będę miał Dobra, no wylew. to literka C.
No to mi już zostało B, nie? Jak chcesz A, mogę ci oddać A. No, typie. Bo już widzę, kto jest A. Chcesz A? No dobra, będziesz B. Jako smerfy, bo jak smerfy marudy skończą już swoje tyrady, to łapcie podział ról do scenki. Metoda dramy jest metodą nauczania, która daje jeden z najciekawszych efektów, więc proszę, czekamy. A. Jesteś panią Elżbietą. Pracujesz 36 lat w tym dziekanacie. No w sumie do mnie pasuje. I nikt z tych gnojków powiem ci, podoba mi się ta rola. Nikt z tych gnojków zwanych studentami nie będzie ci mówił jak żyć, ani tym bardziej jak pracować, lub żeby pracować w ogóle. Lubisz pleśniaka z Płótki. Wiecie co to jest? Bo ja nie wiem. Płótka to jest piekarnia, nie? A pleśniak? Chyba załóżmy taki, że to jakaś ta drożdżówka, nie wiem. Taka sprzed 2 miesięcy świeża. Chyba, nie? I posiastą kawę ze szklanki. Nie lubisz dziobdziowatych studentek i całego świata. To jest dobra rola właściwie. B. Słuchaj tam. Jesteś studentką Zuzią, która nie umie ogarnąć zapisów Ale jak trafiłem, nie? No ale właśnie No. powiem ci No. ty. Która nie umie ogarnąć zapisów w USOS-ie na egzamin z gramatyki historycznej języka polskiego, bo akurat w jej przypadku siły kosmosu i systemów IT sprzysięgły się przeciwko niej. Musisz wynegocjować z panią E, aby zrobiła to z poziomu administratora za ciebie. No ja ci życzę powodzenia. C. No pa. No przecież to jest Mikas. Jesteś tym cool studentem. Potrzebujesz wpis do indeksu. Twój wykładowca jest na wakacjach, pani E może to zrobić za niego. Pytanie, czy będzie chciała. Musisz przekonać panią E, aby zgodziła się to zrobić. Czas start, odegrajcie scenkę najlepiej jak potraficie. No to ja odpalam kawę i siedzę sobie w dziekanacie, a wy się tam lamusy ogarnijcie, kto puka. Czyli ja muszę ciebie przekonać, żebyś ty załatwił mi... Puka cię najpierw! Zajęta. No, Flaszkę mam. proszę bardzo. Zapraszam panią. Co się stało? No, siły No, kosmiczne. polonitka i tak? No, Świetnie pani idzie. no, a jak mi ma iść, jak tak patrzę na panią, to od razu coś z panią chyba jest nie tak. Do widzenia. Może sobie pani drugi termin szykować. Słucham? Dzień dobry, kierowniczko, czy można? Nie mam 5 złotych. Och, pani jak zawsze tryska żartami, po prostu. Prawie Świetnie żartami. pani wygląda, ale fryzura naprawdę... Drugi dzień nie piję i w ogóle mnie nie ciągnie, więc słucham pana. Czyli rozumiem na zjeździe tak jak ja. Tak, Okej. no rozumiem. Dobra, to może tak, krótka piłka, bo no niestety Nie tylko piłkę mam pan krótko. ostatnio no choroby mnie brały, nie domagałem i w wyniku... Nie jest choroba, mimo że jest naturalna, wie pan? To nie jest choroba, to sobie ktoś wymyślił. psychiczna akurat i no w wyniku takiego przykrego splotu wydarzeń no ktoś przeoczył, żeby wpisać mi tutaj do indeksu zaliczenie z takiego przedmiotu. Czy dałoby radę, żebyśmy jakoś to załatwili pod stołem? A kto ma być podstępem, pan czy ja? W tym momencie wchodzi Zuzia. Tak, już wiemy kto ma być pod stołem. Się sytuacja rozjaśniła, czego pani tu znowu? Flaszeczkę? To już mówiła pani Mikołaju? Pan, co tam flaszeczką? Pan... Przepraszam, nie pani Mikołaju. Panie kurs studencie, co Panie pan kurs- na flaszkę? Bo ja już drugi dzień prawie nic, w ogóle zero. To ja oferuję, że studentka Zuzia w moim imieniu wejdzie pod ten blat do pani i To pan się do załatwi mnie mi śmieje. zaliczenie. Słucham? Czemu pan się do mnie śmieje? To jest poważna instytucja. Ja się To nie śmieję. flaszki. Ja się No śmieję, i zaczyna jak- pani mówić. No. Czyli co, a co pani właściwie chciała? Właściwie to już chyba zapomniałem. Pa! Wpis pani chciała? Czy ten pan chciał wpis? Ja chciałem wpis. To znaczy chciałem, no to... Mam napisane. Ty chciałeś coś z USOS-a i łupie. No, ale już chyba tego nie chcę, jak patrzę na panią. To pewnie obraża. Kiblowanie na tej uczelni jest bardzo fajne akurat. Widzę, że tym pytaniem pani wykazuje, dlaczego pani siedzi w dziekanacie, a nie wykłada w każdym razie. Którym pytaniem, mistrzu? Bo to chyba ja nie muszę mieć wpisu w dzienniczku, prawda? Nie, ja poczekam na tą drugą sympatyczną panią, tą co będzie Na we moją wtorek. córkę? Powodzenia życzę. Mogę jej nie wypuścić z domu. To była twoja córka. Nie jesteśmy na ty, gówniarzu. O, Dobra, dam ci ten wpis.
Ale musisz coś dla mnie Ale zrobić. ale powiem ci, rozumiem, że wpis za to, że powiem, co twoja córka robi. Ja wiem, co robi moja córka, bo już Leroy o tym śpiewał. Leroy o tym śpiewał? Tak, to ja dobrze wiem, co ona robi. Scyzoryku. No, że nie jest taka doskonała podobno. Znaczy, mam wrażenie, że nie wychodzi nam scenkowanie ze względu na to, że Paweł jest fatalnym aktorem i Tak, jest nie nauczył fatalny. się swojej No. roli. Miałeś wziąć zapis... Wiesz co, ja też nie wiem, co ty miałeś zrobić. Właściwie to nie dziwię ci, że nie zapamiętałeś. Nie masz takich Co jest kompetencji. z gramatyki historycznej? Ty masz znane tą gramatykę. No a pan, panie kul studencie, ma wpis. Dziękujemy. Dziękuję Fantastycznie, uprzejmie. fantastycznie. Odpowiada każdy za siebie. Ja cię kręcę. Chyba już ostatnie? Nie. Dopiero początek coś tu. Jeszcze 3 pytania. Damy radę. chłopy. Co w ciągu swoich x lat edukacji sprytnie studenckiej zrobiłbyś inaczej? Dla osoby ja niczego nie żałuję, proponuję następujące pytanie rozszerzające. Co odradzałbyś swoim dzieciom, aby nie robiły na studiach? Co poradziłbyś sobie, który dopiero wkracza w studenckie mury? No ja pamiętam moją drugą próbę wkroczenia w studenckie mury, to może nie będę od tego zaczynał, to Pawle, świetnie ci poszedł wpis do usosa. Proszę bardzo. Dokładnie, bardzo dobrze mi poszedł. Wiesz co, ja bym generalnie w ogóle wszystko inaczej zrobił. Czemu? Przede wszystkim nie próbowałbym się jak debil dostać na psychologię, o której mi się kiedyś marzyło, a potem stwierdziłem, że chyba... Szczerze, dlaczego ty teraz brwi pocierasz, jak do mnie mówisz? Nie Nie, to wiem, niepokojące. po prostu Dobra, przepraszam, odruch mów dalej. nerwowy mam. Kuźma, no przeszkadzasz mi w mówieniu. Teraz... Dobra, mów, przepraszam. No Gubiłem się. nie poszedłbyś na psychologię. Tak, poszedłem od razu na dziennikarstwo. No i dalej. Niestety trochę mi zajęło, żeby dojść do tego etapu, natomiast więcej bym wziął z życia tego studenckiego tak zwanego, niż wziąłem tak naprawdę, nie? Jakby A ile lat byłeś na tej psychologii? nie byłem w ogóle. Próbowałem się dostać bezsensownie, straciłem przez to troszkę czasu niepotrzebnie, wiesz? A, No. Się nie dostałem i wiesz, musiałem pójść na jakiejkolwiek szkoły. Chyba, że przed wojskiem uciec. to jest Mikołaj, ale to jest taka bita, nie? No, Bo No. państwo tego nie widzą. tak. Tak. No. No, w każdym razie zmarnowałem trochę czasu, wiesz, niepotrzebnie. Zamiast zrobić od razu to, co zrobiłem. Natomiast gdybym miał coś życzyć swojej córce, no to niech dosłownie albo idzie na studia takie, jakie sobie wymarzyła, albo niech w ogóle tego nie robi i wypieprza z tego kraju, nie? Straszne, nie? No właśnie takie smutne, to jest w ogóle smutne, nie? Czatuś jednak był zabawniejszy. Wyszedł w jego czatusia, do mnie już więcej nie dzwoń. Nie, za miesiąc o tej porze zacznie wysyłać znowu memy na naszym czacie grupowym, co znaczy, nie? że już robi podchody, czym żyjemy, Ale sprawdzi. patrz, A potem jak Oczywiście, mu że powiem, tak. że coś jest nie tak, bo nie wiem, nie ma mnie albo nie domagam, to będzie kurwa mi przez okno zaglądał do mnie, No nie? pewnie, że tak, tylko przez okno. Ciesz się, Nie? że do domu. Dobrze, a skoro tak, to jeszcze co tam było? A co robiłbyś jeszcze innego? Jak z tym korzystaniem z życia studenckiego? Co pod tym rozumiesz? Już co więcej bym pewnie imprezował tak naprawdę, nie? I więcej spędzałbym czasu na zabawie, a nie siedzeniu i powiedzmy uczeniu się, nie? Bo to by było zbędne, tak moim zdaniem. No ja nie mogę tego powiedzieć, tak, ale okej, no. No, Rozumiem, że wyczerpałeś. generalnie tak, no. No co innego mógłbym robić? Ja bym tam mógł innego zmienić. Kierunku bym nie zmienił, bo generalnie poszedłem tam, gdzie chciałem, tak? Skończyłem to, co skończyłem. Moje życie zawodowe potoczyło się tak, jak się miało potoczyć tak naprawdę. Już pomijam fakt, że po drodze były różne dziwne wypadki, nie? Ale jakby... Kurczę, A ile lat studiowałeś? no... Tyle, ile każdy, nie? To nie jest odpowiedź. Legalny, to nie, no to... Ja na przykład 5 lat, a to nie była medycyna, nie? No. No dobrze, no ale niektórzy 5 lat studiują. Nie, no ja studiowałem tylko 3 lata. Czemu 3 lata studiowałeś? Ponieważ na szczęście mi się tak potoczyło wszystko, że nie musiałem dłużej. Ty, ale przecież na naszych czasach jeszcze nie było licencjatów. Przecież były... Nie, za moich czasów już był licencjat, nie? Więc jakby bo ty, No. bo ty ten poślizg zaliczyłeś. Dobra, okej. teraz kumasz, tak? No, Bo Żaby kumają. ja. Ale Jak patrzę na dobra. ciebie, to macie wiele wspólnego. W każdym razie, Dobrze, że nie imprezowałeś, bo by ci zęby wymieli za te dowcipy. tato, raz byłem bliski, ale mniejsza o to, nie? Czemu to jest do mnie tato? Co?
Czemu powiedzieć na mnie tato? Też usłyszałem Ej, tato, no. ale też usłyszałem Ej, tato, tato. czemu na mnie tato? że powiedziałeś do niego tato. Nie. To, Jeśli coś, to ojcze. To już pierwszy objaw musimy to potem odsłuchać, nie? filipińskiej choroby Tato. przywiezionej. No. Mi się wydaje, że te zarazki, które on Te bakterie, już zaczynają no. działać, nie? Wiecie, módlcie, żeby to były bakterie. To są A nie ty. fungusy. No. Czyli byś imprezował. No dobrze, no Mikołaju, a ty jak tam? Hot Wheels się nasz? To znaczy, ja ci powiem, generalnie to studia wybrałem dlatego, że nie miałem żadnego chyba lepszego pomysłu, nie? I poszedłem na to za ciosem, aczkolwiek uważam, że studia dziennikarskie nie uczą człowieka pisać, to musi każdy się nauczyć sam, nie? I to bym się nauczył sam, bo miałem po prostu do tego ochotę, chęć Czemu się nie nauczyłeś? i tak dalej. No właśnie, czemu dopiero na studia poszedłeś się uczyć? Bo czatuj za mnie pisze, nie? To nie muszę. Teraz za wszystkich będzie pisał. A tak A to... potem mówi. Tak. Ja bym wybrał inny kierunek, nie? Jaki? Albo bym poszedł na dentystykę, żeby pomagać takim ludziom jak Stomatologię, ty. jak jest teraz do dentystyka, wiesz. Albo na weterynarię, żeby też pomagać takim No ja jak ty. wiedziałem, że będziesz się silił na dowcip, nie? No nie, no tak mówię. Ale weterynarzem byś był? No, Boisz się apokalipsy zombie? nie. No weterynarze się wtedy przydają najbardziej. To też, no albo na przykład gangusom, nie wiesz. Wiedziałem, że... Ty właśnie, bo ja tak zamieniłem cię spytać, a czy wtedy przed tą maturą to Kamil się dostał do wojska, czy on dopiero później poszedł? Kamil wtedy też był bardzo No właśnie o to mi chętny. chodzi, dlatego, bo wiesz co, bo mamy kolegę Szweja, bo ja zapomniałem wtedy dopytać, bo to uznałem, że to nie ma sensu, ale skoro on teraz bredzi. Mikołaj jak mówił o tym przed maturą, że chcieli być żołnierzami, no to on ma jednego kolegę żołnierza zawodowego i Nawet przecież... więcej w tej chwili, ale tego ale wspólnego, mówimy o tamtym czasie, on tak, wtedy tego- już był przecież, on wtedy szedł chyba od razu. Nie. On też poszedł na studia na początek, a A. później poszedł się tylko zapytać, Dobra, odświeżyłem ci umysł, chcę sprawdzić, No. czemu chcę być weterynarzem. czemu ja chcę być weterynarzem? No. To znaczy chciałem, teraz to To już kim chcesz być teraz? szczęśliwym człowiekiem, po prostu. Bardzo duże wymagania przez No to stawiasz. gigantyczne jak na ten kraj, nie? Bycie szczęśliwym? To Nie, jest powiem takie. ci po prostu, mam wrażenie, że byłoby to coś ciekawszego i więcej bym się... byłyby to studia, które by mnie interesowały w tej chwili. Ja jak poszedłem na to dziennikarstwo, to mnie interesowało raptem przesiane przez sito 5% przedmiotów, które tam były. Reszta, no sorry, ale To chyba na większości kierunków tak jest, nie? pewnie tak, ale myślę, że No na to przykład na teraz tam takie weterynarii, no kierunki to studiów, wiesz. że mógłbyś sobie wybrać, nie? No. Ja byś chciał, nie wiem. Podkładałbyś sobie sam po prostu jakąś siatkę godzin albo Znaczy coś bardziej takiego. dlatego, że są no. bez sensu studia. Teraz O. częściej są takie kierunki, wiesz, bounce i Znaczy, lance. nie? akurat w przypadku dziennikarstwa, no to jest strata czasu tak naprawdę, nie? Najlepszymi dziennikarzami są ludzie, którzy nie są po dziennikarstwie w ogóle przecież. Znaczy głównie dlatego, że w Polsce mamy do dupy dziennikarzy, nie? Więc Wydaje mi się, że nie mamy do dupy dziennikarza. wymień, Przesadzasz. wymień 10 dobrych dziennikarzy, nie prezenterów. Od teraz nie publicystów, nie felietonistów. Dziennikarzy zbierających materiały newsowe, śledcze, tak jakkolwiek to nazwiesz, od zera, nie korzystających z tabunów researcherów. 3 siedzi tu podpowiem ci. Dokładnie. Bo już masz 3. Na przykład ja. No, tak myślałem. No dobra, no od ciebie to akurat... No, ale wiesz co, no dobra, no nie, chodzi mi o to, masz że, tym wiesz, trochę chodzi mi o to, racji. że większość dziennikarzy obecnie, no to są media workerzy, jak to się zawsze mówi. No ale wiesz, no czasy tego wymagają, tak? I No to- czasy na to wpłynęły, no i byliby idiotami, gdyby pracowali w tym totalnie starym stylu, nie? No tak, ale to jest właśnie też przez to, że patrz, jak wyszliśmy na studia, to ja pamiętam, że tam na to dziennikarstwo było jakieś, nie wiem, 5, 7, zatrzęsienie ludzi, niepotrzebnie całkowicie, bo był to kierunek modny, bo ciocia, bo kolega znajomego, bo wujek polecił, Nie, bo to jest... to wiesz co, u mnie To u mnie tak było jeszcze, u mnie, tak? u mnie byli Taka- ludzie totalnie z przypadku tak naprawdę, nie? Ale właśnie I mówię, to u mnie po nie prostu byli do kurde. mediów, tylko było, że wujek, ciocia, wszyscy byli, że to jest modny kierunek, że jest dobry, że potem jest praca, bo u mnie to była specjalizacja na politologii, nie? Ale oni nawet nie poszli na te, u mnie nie poszli na te studia nawet po to, żeby iść w dziennikarstwo kiedykolwiek, po cokolwiek. Nie, tylko żeby chodziło po o prostu modny papierek. Chodzi u mnie. o odwalenie papierka i to No, było wszystko, no, nie? no. Takich ludzi, którzy faktycznie chcieli pracować w tym zawodzie, no to tak szczerze z tej uczelni, z tej grupy, w której ja byłem, no to jestem tylko ja chyba właściwie, nie?
Tak naprawdę, bo ja już w trakcie studiów robiłem wszystko, żeby spróbować też sił w poważniejszych pismach, nie? No, gdzieś tam się dostałem do Dziennika Zachodniego wtedy. To prawda, ta współpraca trwała tam długi czas i to były psie pieniądze, ale no koniec końców to zaprocentowało czymś, tak, nie? Jakby ja się uczyłem jeszcze według tej starej szkoły dziennikarstwa, nie? Czyli dosłownie zbieranie materiałów, jeżdżenie na miejsce, No właśnie, gadanie nie. z ludźmi, zadawanie właściwych pytań, a nie pytań po to, żeby zadać pytania, bo nie wiem o co chcę spytać, nie? No a dzisiaj no... Ten styl pracy tak naprawdę, on co prawda dalej byłby fajny, nie? Tylko rynek tego w ogóle nie chce. Taki jest fakt, nie? No dobrze, ale wiesz, to jest też spowodowane właśnie tym, że idą ludzie na studia modne, idą na ciekawe studia. Na studia muszą odbębnić praktyki, więc już, wiesz, obniżają też pewną wartość rynku, no bo masz co wakacje, masz naprawdę sporą grupę ludzi, która za darmo będzie ci bębniła te najprostsze materiały. W wielu mediach tak było przynajmniej te parę lat temu, nie? Teraz wiesz, ja widzę ile ludzi pisze maile, że chciałoby pracę, chciałoby praktyki studenckie odrobić, nie? I no coraz słabszy jest ten poziom dziennikarstwa i z tym się nie oszukujmy, nie? Ja dlatego tak ci mówię. Ja się też nie oszukuję, jeśli chodzi o te młodsze pokolenia, no to znalezienie sensownych ludzi, którzy potrafią coś zrobić, a już No dobra, ci w naszym wieku się już prawie zapili, nie? No więc to też jest to, bo to zbladowanie, nie? Pokażę naszego widzę wspólnego znajomego, bo tak skojarzyłem. Nie będę może mówił imieniem, nazwiskiem. Wiesz co, on jest akurat, bo myśmy razem pracowali, wiesz, w pewnym momencie i on bardzo szybko od nas się wyniósł i zrobił słuszny krok. Poszedł do dużego portalu i no bardzo szybko dobrze zapracował na swoje nazwisko tak naprawdę. Nie, wiesz co, on nie jest zły, naprawdę nie jest zły. Kurczę, wiesz, w zalewie tego A ja nie wiem, ja tylko śmieję, bo też siedziałem z nim biurko w biurko. Siedziałeś z nim też? No. Tak, na klopie, wiesz, zaraz powiem. No to Widzę, co, że akurat- ten poziom. Te historie to chyba już dla siebie. No. I widzę, że tego kolegę też. Dobrze, ale panowie, odpowiadamy na pytania naszej Tak, koleżanki, a nie tak. to pokaż tam, co tam znowu waflujesz, nie? No. Tego też pewnie znasz pana. Tak. Dobrze, no ale to do czego, mieliśmy mówić o studiach, ale fajnie, że się wypowiedziałeś, więc dokończ może w takim wypadku, że co, że są ci dobrzy dziennikarze jeszcze w tym kraju? Widzisz tu tak tylu, bo już chodzi mi o to, że ja nie widzę, ja uważam, że poziom dziennikarstwa gremialnie się obniżył, po prostu. Tak, ja się z tym zgodzę. Są czasami wyjątki, ale są też dziennikarze, którzy nieważne już w jakiś sposób, ale jednak potrafią jeszcze poruszyć, nie? Czy tam, nie wiem... Ale okej, ale ja nie mówię o właśnie, No. dlatego ci powiedziałem, że to jest kwestia tych ludzi. Chodzi mi o to, że gremialnie, uważam, że generalnie jest coraz gorzej. Natomiast czytając już dzisiaj teksty jakiekolwiek, nawet tych w założeniu dobrych dziennikarzy, to nie jest to samo, co się czytało 15-20 lat temu. Najprostszym przykładem tego wszystkiego, wydaje mi się, jest Polityka. Duże wydawnictwo, które prezentowało całkiem inny poziom 10-15 lat temu, a prezentuje całkiem inny poziom dzisiaj. Ja już nie mówię o tym skręcaniu w lewo, w prawo, w środek i tak dalej. Te teksty się po prostu czytały, one były rzetelnie, dobrze napisane. To wiesz, ja się nie interesowałem połową tematów, które były tam opisywane, a mi się to zawsze świetnie czytało. Ja dzisiaj nie potrafię tego w ogóle czytać. Nie? To ja podpowiem, to znaczy tak od siebie dodam do tego parę groszy, to ja uważam, że wiesz, na samo pytanie odpowiedź jest prosta. Dobrzy dziennikarze są i na pewno jest ich dużo. Może nie aż tyle jak kiedyś, ale na pewno są, tylko są niewidoczni po prostu, tak No tak, uważam. to moje pytanie było pytaniem pomocniczym do tego, czy obniża się poziom dziennikarstwa, wiesz, bo to było pytanie pomocnicze, żebyś wymienił 10 takich Tak. niefowych. No właśnie, Ja ci dam inny jeszcze przykład. U mnie pracowała do niedawna dziewczyna, która robiła świetne teksty. Ale Mikołaj, co coś powiedzieć? Nie, spoko, daj mi dokończyć wątek. W sensie wychowała się trochę przy mnie, bo naprawdę nabrała sznytu. Ona robiła bardzo dobre teksty, one były rzetelne. Co możesz mówić? Jak mi robisz zdjęcie, Nic nie zrobiłem, chciałem nagrać w no to nie nagrywaj tego i nawet nie próbuj tego nagram, puszczać, nic nie? nagram. W każdym razie dziewczyna pisała świetne teksty, rzetelne, tylko był jeden problem z jej tekstami, nie? One były absolutnie nieklikalne, bo ludziom też się nie chce w ogóle już czytać tego, co jest dobrze zrobione, tak szczerze mówiąc. No, czyli zmierzamy do tego, co ja powiedziałem, czyli dobrzy dziennikarze są, tylko są niezauważani, a nie dlatego, że dziennikarstwo schodzi na psy w tym kraju, bo społeczeństwo schodzi na psy i społeczeństwo oczekuje takich treści,
żeby ci dziennikarze się do tego dostosowali, do takich treści, muszą pisać po prostu rynsztokowo i beznadziejnie. Szczerze, wielu dziennikarzy, których znam, z którymi pracowałem bądź pracuję, w ogóle nie chciałaby tego robić tak naprawdę. Ale czytelnicy tego wymagają, taki jest fakt. Ale to nie obrażajmy samych czytelników, No. bo to się zaczyna od prostej rzeczy. Patrz, wiele lat temu, to w Bildzie chyba było, wymyślili, żebyś w artykułach posługiwał się minimum liczbą języka, czyli masz tam 1800 słów, nie? Tak jak masz słownik minimum języka polskiego, jest chyba 1600-1800, to była liczba słów, jakie masz używać. I to przeszło do tabloidów. Czyli to zaczęli dziennikarze, którzy chcieli według zasady pisarka, tylko że wykrzywili tę zasadę, piszmy tak, żebyśmy byli zrozumiali. Tak, ale mamy zawsze podciągać czytelnika, a oni po prostu całkowicie wypaczyli tę zasadę, zaczęli pisać jak najprościej się dało, więc czytelnik się odzwyczaił. Obecnie mamy po prostu plagę tego, że ludzie nie rozumieją tekstu czytanego, ale to my jako dziennikarze też ponosimy za to winę. To media zrobiły z siebie infotainment. To na przykład jedna z wiodących stacji, nie będę mówił która, ale amerykańska, która też, jak były ataki, na przykład właśnie te obecne Izraela, to też od razu było, kto jest winny, od razu stawiająca tezę, od razu odpowiadająca na tezę. Przestało być dziennikarstwo informacyjne, takie, że przedstawiamy dwie strony, tylko musimy na końcu podkreślić, a rację mają ci, no nie, ty masz przedstawić fakty, ty masz pokazać jaki jest, ty nie masz się zajmować opinią, ty nie masz się zajmować odczuciami, opinia to jest coś innego, opinia ma być oddzielona od faktów, ale w dziennikarstwie weszliśmy w to infotainment i to już jest od jakichś 15-20 lat, to pogłębia kryzys, bo każdy chce się wypaszczyć, nagle z dziennikarza robi się też półprezenterem, nagle robi się geniuszem zbrodni i zamiast zrobić prosty, informacyjny materiał, to na końcu masz jakiś heheszkowaty komentarz, no bo tego rynek wymaga, więc wszyscy zaczęli dawać te heheszkowe komentarze, wszyscy zaczęli już coś wpisywać, a w lidzie masz opis czegoś, Wszystkiego. zanim powinieneś w lidzie już mieć całą skondensowaną informację, po to, żeby się dowiedział, że jaśniej się nie da, tego nie było i było w ostatnim zdaniu, a tak naprawdę wyszedł drugimi drzwiami. Żeby się dowiedział, o co właściwie chodziło w artykule, musisz przemiksować, ponieważ reklamy są płacone za przelecenie tekstu. Dokładnie. Masz to wszystko badane, więc tak, jako dziennikarze mieliśmy na to wpływ, dalej mamy jakiś, ale go sobie sami częściowo odbieramy, idąc na łatwiznę, czy po linii najmniejszego oporu, mówiąc, no ale rynek tego wymaga. No tak, rynek tego wymaga, sami zepsuliśmy ten rynek się psuł, trzeba było o niego walczyć. Ale to nawet widać, wiesz, każdy z nas tutaj siedzących prowadzi blog, stronę, pisze, bazuje to na jakichś treściach pisanych w gruncie rzeczy i na przykład jak, wiesz, dla mnie napisanie recenzji filmu, czy jakiegoś komiksu, to jest tak jak mówisz, rozłożenie tego na jakieś tam części i sam sobie oceń, czy tobie się to podoba, czy ciebie to interesuje, czy masz coś. prawo ująć, tak jak ujmujesz, Mogę. czy tobie Na się koniec podoba. mam jakiś swój, że ja na przykład mi się coś takiego tam podoba i lubię, nie wiem, kreskę, coś tam, nie? No to recenzje też poszły moim zdaniem w tą stronę, bo kiedyś czytając recenzję dostawałeś fakty dotyczące, nie wiem, filmu, książki czy czegoś tam, jakieś, ładnie opisane, wyciągnięte to, co zauważył recenzent, ale bez własnej oceny tak naprawdę. On po prostu wyciągał, wskazywał rzeczy, które były dobre, które mogły być uznane w tym czymś, co recenzował za złe i koniec końców nie stawiał w ogóle własnego podsumowania, a teraz bardzo często jak czytam recenzje filmów, seriali, to jest jeden wielki wysryw własnych odczuć związanych z tym, co oglądasz. Aktor nie? brzydko wyglądał. Na przykład. Jak to się ma do fabuły, do historii? Wiesz, nawet bardziej zmierzam do tego, że on cię tak ukierunkowuje, że ty musisz myśleć albo tak jak on, a jeżeli nie myślisz tak jak on, to jesteś klasycznym kim? Hejterem. I zwróć uwagę na jeszcze tak. jedno, jak jesteś na tym wątku. Filmy czasami dostają już oceny, zanim miały premierę. Bo już jest nakierowanie, że bo już ktoś tam przecieki mówią, że to straszny gniot. I film na przykład ma na jakimś tam Filmwebie czy gdzieś, nie wiem, ocenę 3.0, pomimo że jeszcze nie miał swojej premiery, nie? No ale stary, to jest najbardziej dobrym, najlepszym moim zdaniem przykładem, najbardziej dobrym. Widzisz, jak mówiłeś jakoś? Filmweb swoją drogą już zablokował to możliwość. Ale wiesz, najlepszym przykładem było to, co my jako fani horrorów widzimy, czyli
jak dawniej się mówiło, że ktoś zwymiotował w kinie, wow, teraz jest za każdym razem. Chodzą do tego kina jakieś lamusy, za przeproszeniem, i śligają mi po prostu przy monitorze. Nie? W kinach Tak. muszą jeszcze zacząć umierać, żeby No, film na pewno był Ludzie jakiś. mdleją na tym filmie. no Lit, to nie? przewietrzcie salę, nie? Na Chyba po przykład. prostu dajcie tym ludziom, no nie, no potem- to... Bo siedział tam żul. A potem oglądasz takie zniknięcia i sobie myślisz, nie, ale jeżeli to miał być ten najlepszy horror w tym Najstraszniejszy roku, horror. najstraszniejszy, nie? A to Stranger Thingsem zalatywało fajnie, nie? No. No nie, no to tu macie To była rację. fajna No. historyjka, ale bez jakiegoś Tak. szału tak naprawdę. Albo na nie? przykład oceny są niesprawiedliwe i mamy jakieś gremliny, Crittersy czy naszego ulubionego Karła, który dostaje tam, nie wiem, nieuczciwą ocenę 2.0, a to A, jest żeby film, który ocenić. ma mocny 9, nie? No, jak Jennifer Aniston. To był inside joke oczywiście, który wszyscy zrozumieliśmy. Dobrze, pamiętacie, tam jakieś pytanie było, nie? Tak, na które Mikołaj był w trakcie odpowiadania, ja mu to zepsułem, ale Coś jeszcze o nie studiach, doszliśmy to do byś ciebie, zrobił nie? z tych studiach inaczej, to jeszcze skończyłeś, że weterynarzem chciałeś być i jakoś doszliśmy do poziomu mediów od tego. No i cześć i czołem. No na ja ramię. bym zrobił inaczej. No ale to jest, wiecie, bardzo trudne pytanie z tego powodu, że ja generalnie nie nadawałem się wtedy na studia. To jest proste jak budowa cepa. Więc musiałbym nie iść na te studia najzwyczajniej w świecie i pójść na nie na przykład właśnie sobie po wojsku za 2-3 lata, bo to był okres, kiedy ja nie miałem problemu, żeby dostać się na jakikolwiek kierunek studiów. I ja dlatego nie poszedłem jak gdyby na dentystykę czy na stomatologię, bo ja dostałem się na studia już w czerwcu, bo byłem... Kurczę, za łatwo byłoby to sprawdzić. No ale generalnie były takie studia, na które się 20 osób dostawało. Dostałem się z 20 miejsca po prostu tak z marszu. I na stomatologii przestałem się uczyć, bo uznałem, że czas świętowania i za ten tydzień jak poszedłem na egzamin, to mi brakło tam groszowych punktów tak naprawdę, nie? Ale gdybym się nawet dostał, to bym wyleciał, bo oni tam oszukiwali i w tamtych czasach się trzeba było uczyć na studiach. No, a tego nie wiedziałem. właśnie. A, tu Teraz mieli- tego nie ma, nie? No i ja właśnie na tych studiach, na których byłem, to też tam się okazało, że się trzeba uczyć. Też mnie wzięli pod włos trochę, wam powiem, nie? I no więc później już były na łatwiznę, dostałem się na jakieś różne kierunki i wziąłem właśnie sobie politologię, nie? I poszedłem na to To dziennikarstwo. było bardzo łatwe. No wiem o co chodzi, nie? I to było na tym, Pójście- znaczy z całym szacunkiem dla kolegów i koleżanek ze studiów, ale to nie był tytaniczny wysiłek, bo ja przez całe studia pracowałem za barem w nocy, wiesz o co chodzi, więc raczej średnio byłem dospany na wszystkich zajęciach. Jak raz się przygotowałem na zajęcia w nocy, to musiałem powtarzać ten przedmiot, bo tak średnio się zrobiliśmy z wykładowczynią i ona, no ja pamiętam nawet pytanie jakie było, ale generalnie to było tak, że 6 grudnia przyszedłem na zajęcia, nawet jako, że to był chyba czwartek wtedy, ja w środę wtedy stałem za barem tutaj pobliskim i mówię, wiedziałem, że będzie mniejszy ruch, bo to środa, no to wiesz, przygotuję się, akurat był krótki dział, wiedziałem, że mnie będzie jak zwykle pytać. Nawet na rympał przyszedłem na bezczelnego, siadłem w pierwszej ławce przebrany za świętego Mikołaja, nie? No więc wchodzi i tam co, jakieś uwagi do świętego Mikołaja i mówi, że pada pytanie. No ja mówię, że... I ona mówi, może mi pan powie, bo ja tego nie wiem. No więc ja z wrodzoną gracją mówię, pani tego nie wie i pani tu jeszcze wykłada. I wiesz, cały to jedyny przedmiot, na który byłem przygotowany, to moją bezpretensjonalnością sobie zakończyłem, nie? I generalnie nie wiem, no co bym zrobił. Może bym faktycznie odczekał i poszedł na poważnie na studia. Na politologii ja pamiętam, jeden był kierunek, nie kierunek, tylko przedmiot mocno wymagający, żeby się pouczyć. 3 były w sumie, przez 3 lata były. W sumie były 3 takie. WTP. Współczesne No to teorie był drugi, polityki. to był drugi, bo pierwszy był Janek, później to no bo były 3 Tak. litery, nie? I właśnie No. na trzeciej literze Janek, akurat, bo no. na trzeciej literze akurat na tych zajęciach, bo zajęcia prowadziła kobieta, nie a egzaminował mężczyzna. Tutaj miałbym historię, ale też nie chcę jej za bardzo ujawniać, bo go kojarzyłem, więc to tak, no generalnie to nie były jakieś najtrudniejsze studia. Ja wiem, że ludzie lubią sobie tak mówić, że to były trudne studia, no jakby się uczyli, wiem, no brutalnie powiem, dało się tego nauczyć, nie? Mieliśmy przecież zioma, który, przepraszam, się śmieję, ale bo to był dobry ziom, który wyleciał ze studiów po pierwszym semestrze nie dlatego, że był niedomagający, czy że się nie uczył, ale że wymawiał kobiecie cały czas, że on ten przedmiot ma zdany z innej uczelni. Ale kumacie to, nie? Że on naprawdę wszystko inne miał zaliczone, a nie chciało mu się na jeden przedmiot chodzić. I babka mi, przecież pan nie ma tego, ja mam. Nie, ale ja mam. Przecież, no i nie miał się okazało. Dobrze, pytanie kolejne.
Po co studiować? No panowie, dobrze, to... Parę. Myśmy chyba już przed chwilą o tym rozmawiali. No, Naprawdę. dobrze, no to jest... Nie wiem, po co studiować? Bo studiowanie to poszukiwanie i może znajdziesz złoto. Bęk, wygrałem. Teraz Mikołaj. Bo na studiach można poznać fajnych ludzi. Poznałeś? Nie, ale można. Nie, ale nie siedziałbym 20 lat prawie później tutaj i nagrywał z jakimś... Przerażające jest to, że jak cię zaprosiłem, ja zapomniałem, na których my się studiach poznaliśmy. To też świadczy o tym, jak warto pamiętać tych studiów troszkę za dużo, nie? No tak. No ale fajnego kolegę poznałeś w takim razie, nie? No tak. Dziękuję, Pawle, widzę, że chcesz się wymigać od odpowiedzi. No, Bo wskazał na mnie, bo nikt nie widzi, ja bym nagrywał i bym miał teraz takiego super shorta. no chciałbyś, nie? Kiedyś też kamerką wyskoczysz na pewno. Tak, w poniedziałek będę nagrywał odcinek z kamerką. I będziesz się blurował, czy w masce będziesz siedział? Masę będę, albo w kominiarce jeszcze nie zdecydowaliśmy. Mhm. Druga strona też będzie w kominiarce. Bo przez zdalnie. Dobra. Tylko dlatego, że będzie zdalnie, to będzie szybciej nagrać, wiesz? Obróbka jest łatwiejsza. No, dobrze, a jeszcze chcesz powiedzieć, po co studiować, czy nie? Bo następne pytanie jest ostatnie od tej naszej młodej damy. Jest studia czy szkoła zawodowa? Co lepsze i dla kogo? Jaką szkołę zawodową byś wybrał, gdybyś mógł sobie pozwolić na zmianę ścieżki życiowej? Ścieżki napisała. Ścieżki. Ha, literówka. Dziennikarka. Wiesz co, z punktu widzenia finansowego, no to zawodówki się wielu osobom opłaciły. No ale jaką byś wybrał? Kurczę, tutaj nie wiem, szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Pewnie coś ala spawacz, bo... Kurde, też o tym myślałem, to ale jest- oczu szkoda, nie? No, oczu szkoda, nie? Ale kasa jest tutaj akurat nie do pogardzenia, zwłaszcza jeżeli dobrze to robisz, nie? No, I jesteś w tym dobry. Znajomy w ten sposób, który nie skończył tak naprawdę nawet zawodówki, szczerze mówiąc. No, dzisiaj prowadzi firmę, wiesz, ma fajną kasę, uczestniczył, był podwykonawcą elementów do stadionów na Mistrzostwa Świata w RPA, więc no, jakby na tym się wybił, nie? Akurat. o. Więc wiesz, fajnie poszedł, nie? Jakby ja dzisiaj zupełnie To ja też mam takiego ziomka. To jest dość małe prawdopodobieństwo, ale... Małe, bardzo małe akurat, nie? Natomiast zawodówki mają ten plus, że faktycznie po nich możesz mieć spoko zawód i nie musisz się niczym przejmować, nie musisz się męczyć, zwłaszcza na humanistycznych studiach, które najczęściej absolutnie no nic nie dają, nie? Mało ludzi po studiach humanistycznych jest w zawodzie związanym z tymi studiami, które kończył tak naprawdę, nie? No tak, bo one są bardziej dla rozwinięcia własnej osoby, a nikt nie idzie tam z myślą dokładnie, rozwinięcia nie? siebie, tylko myśli, że będzie miał pracę po filozofii, nie? No i to jest duży Kurwa, problem. praca po filozofii, po prostu to wiesz. Ale nie, a to jest prawda, bo jak chcesz iść na Abominacja filozofię, jakaś, nie? powinieneś mieć opcję, żeby później mieć robotę, a ta filozofia jest po to, żebyś się rozwinął, intelekt, bla bla bla, nie? A później I co? No, kończysz potem, wiesz, trzecią, czwartą żoną, nie? Bo jesteś filozofem. no, nie miałem- Ale nie to w ogóle- skończyłem filozofii, miałem- przepraszam nie bardzo. Ale ja nie miałem... Ale bez osobistych wycieczek. To nie była osobista wycieczka. To się liczy z doborem A słów. jeśli była osobista, to nie chodziło o ciebie. Nie. za typ. Straszne, nie? No, a ty? Jak tam sądzisz? Na elektrykę bym poszedł, na elektrykę jakiegoś. Nawet parę lat temu myślałem, żeby się przebranżowić i zastanawiałem się, czy nie zrobić jakiegoś kursu i po prostu na zasadzie pieprznąć tym wszystkim, wyjechać w Bieszczady, to po prostu pieprznąć tym wszystkim i zrobić kursy, zostać elektrykiem. Mój brat właśnie został. Autentyczny. Nie wiem, teraz zrobił pół roku temu. No nie wiem, jakoś ja tak też z czasem ostatnio. Przebranżowił się, czy Wiesz, to w jest ramach... w trakcie przebranżowiania się, Mhm. bo teraz szuka bo teraz tam robi jakieś pojedyncze zlecenia, bo on dopiero coś skończył te wszystkie właśnie jakieś kursy, szkolenia. Nie w Polsce, co prawda. I generalnie tak, bo jak zobaczył, jak tam są ceny za wymianę gniazdka, czy coś takiego, to choćby takie duperele robiąc, wyjdzie lepiej niż w aktualnej pracy. Taka jest prawda bolesna, nie? Znaczy ja akurat nie, bo ja się boję prądu. Znaczy boję. No co ja dotknę, to mnie dupnie. Co Ja I mam włamanie ja mam otwarte. złe doświadczenia. Kiedyś zrobiłem zwarcie, wywaliłem w całym bloku prąd i to była moja ostatnia zabawa z prądem. No ja będąc na koloniach w Słowacji, tam było inne na szczęście napięcie, nie? To jak dokręcałem kontakt, bo mi wisiał w takim starym budynku byłem, to mi się nożyczki rozjechały, więc nie jestem fanem, wiesz, naprawiania, nie? Ja się będę teraz bawił w elektryka właśnie w ten weekend. No.
Bo muszę gniazdka wszystkie pomontować. Nie, mnie już 2 razy poraził prąd bardzo ostro, tak mnie potrzepało fajnie, jakoś żyję, więc jest okej, nie? Nie ma sprawy. Przyzwyczaiłeś się już, tak? Przyzwyczaiłem się, tam czasami się budzę z dreszczami w nocy, nic takiego, nie? No. A ty? Wiesz co, no skoro zająłeś mi już fajny, bo myślałbym, ale boję się o ten wzrok. Ja powiem ci szczerze, bo miałem kumpla spawacza, on, no to dla niego to było super, tylko może super, no. Niekoniecznie dla jego wątroby, bo on musiał tylko pół roku pracować, bo pracował za granicą, ale hydraulik. Ja hydraulik. To myślę jest... I tutaj dżingiel z Mario. Nie? No i kto panu tak tę rurę przetkał? Bęk, nie? I krótki kaszel, nie? Nie, myślę, że to, bo to jest akurat no faktycznie dość przydatne, a mnie szlak trafia, jak wiesz, u mnie coś się psuje, bo po prostu jak kupiliśmy mieszkanie, to było po takim ziomeczku, który był złotą rączką, nie? Tam generalnie elektryk od razu by się przydał. Nie wiem, czy mówiłem, jak mi się okazało, że prąd mam źle podpięty. No coś kiedyś kojarzę. No, że wiesz, że kiedyś patrzę, nie działa mi piecyk, mówię, co się stało, wyłączyłem światło, bo podłączył mi piecyk pod światło, nie? To rurki są podobnie, wiecie, różnie porobione. I tak, no myślę, że chyba hydraulika, bo to jest, wiesz, to wbrew pozorom jest zajęcie na dłuższy czas i raczej się wraca do ciebie, bo no te produkty, z których robiono rurki w blokach, wszystkie te rzeczy, to różnie wyglądają, nie? No na pewno nie glazurnik, tak. Bo jakoś myślę, że z glazurnictwem byłoby mi ciężko, bo to nawet nie ma zawodówki glazurniczej, przepraszam. No, myślę, że byłbyś zbyt nerwowy do glazurki i ona by często pękała. Ja idealnie jestem, jak kiedyś już kładłem kafelki, to wiesz. To ja ci polecę film, taki w naszym guście, jak to lubimy, nazywa się Posrani ze strachu, nowy. No ja już domyślam się, o czym jest ten film. O hydraulikach. Tak, ale wiesz, że nie musisz cały czas przy toaletach pracować jako hydraulik, nie? Tak. To dasz ten dowcip, jak to ucz, bo będziesz całe życie klucze podawał, nie? No, to tak nie zawsze wygląda praca hydraulika, ale myślę, że hydraulik, bo akurat ten spawacz, no... Jeszcze trącając mechanik samochodowy... Ja odpadam, ja pracowałem na warsztacie, więc... U ciebie na dzielnicę. No dobrze, nie? No nie chciałem mówić tego pajacu. Ale no straszne, o Boże Święty, no. Nie, no tak, u ciebie pracowałem na warsztacie jakiś czas. No ja akurat nie jestem fanem samochodów specjalnym, wiesz. Uważam, że to są rzeczy użytkowe, dlatego no. No i tak, i pracowałem, ale się, no nie mam znajomości tego, wiesz. Jakoś super, żebym się nie znał. No coś bym tam naprawił, jakbym musiał, ale pewnie przy okazji coś zepsuł. Ale nie masz auta i prawa jazdy. No, ja mam auto, nie mam prawa jazdy. Auto? Dobrze wiedzieć. No przecież, to oficjalnie znam, nie, bo miałem firmę, nie? To trzeba było wbić coś w papiery, nie? To oficjalnie znam, nie? Ale nie, no nigdy mnie tak specjalnie nie ciągnęło. Zresztą, bo jest nagranie, że jeżdżę autem, nie? Panie, jest nagranie, że jeżdżę autem w serialu? Jest nagranie. No więc jeżdżę autem, więc kolega, no to no. wiesz, że potrafię jeździć, może niedaleko, może na prostym odcinku, ale niewiele ofiar w ludziach. Mam wrażenie, że skończyliśmy pytania od naszej przyjaciółki, która no znowu nam zadała ich tyle, że nie wiem, co robić dalej z tym Ona lubi wypełniać nam czas, ewidentnie. No, wiesz co, bo to jest dobre, bo tak jak wczoraj nie jestem pewien, czy ogarnę wszystko. Wy, 0 propozycji, to wiesz, wystarczy napisać, nie? Ale to jest najlepsze rozwiązanie. No tak, bo przynajmniej... Za każdym razem, jak idziemy na żywioł, to jest fajnie. Bo jak wiesz, jak wymyślamy pytania, no to zawsze ten co wymyśli pytanie, to już ma, wiesz... odpowiedź jakąś, nie? A tak, no to przynajmniej jesteśmy zaskoczeni wszyscy. No, ja się bałem, że tego nie otworzę bardziej, wiesz, że to chodzi. Najbardziej się bałem, że mi ten plik nie siądzie, bo widziałem, w jakim formacie to wysłała, nie? Ale zasiadło. Wiem, że może jeszcze nam się udać ją tutaj kiedyś ściągnąć, to może wtedy spróbujemy. Bardzo dobrze. Nie? Ale wtedy ma być czatuś, nie? To już wtedy jedziemy. Wiem, jak to jest twoje gardło. Ty już nie kombinuj. A ty je dzwoń. Dobrze, tato. No to co? No to patrzcie, no zostały nam ze świąt jeszcze Dzień Nauczyciela. O, no to może skoro już tak siedzimy, ulubiony twój nauczyciel, bo ty na pewno, Paweł, miałeś i to był pewnie... Nie, bo ty mi wyglądasz na typa, który miał ulubionego nauczyciela. To był pan Henryk Kaszel, który był najlepszym poetą akurat tego okresu w południowych dzielnicach Bytomia i północnych Rudy Śląskiej. Odpłynąłeś już bardzo daleko, ewidentnie. Nie uważam, że masz takiego człowieka. Ja uważam, że ty miałeś takiego niższego nauczyciela. Generalnie miałem ulubionego nauczyciela. No miałeś. Ale dobra, miałem, ale wiesz,
ciężko nie myśleć o kimś jako o ulubionym nauczycielu, jeżeli dzięki niemu Traciłeś dziewictwo. Przepraszam, to było płytkie, ale... To było tak głupie. To było tak płytkie, ale trudno, no. Jest godzinę rozmawiamy to... No, ale nie, tak szczerze mówiąc, no jakby wskazał mi pewien kierunek życiowy, za który mu jestem wdzięczny i dzięki jego pomocy, nakierowaniu właściwie, nie, bo on mi nie pomagał, mi tylko podsuwał pewne rzeczy, jestem w tym miejscu, w którym jestem, nie? I to był mężczyzna, rozumiem. Tak, oczywiście. Bo wiem, że u nie? niego też był mężczyzna. Tak. Ja wiem nawet kto, ale powiedz. No, profesor Grzegorz Kleszcz, historyk, który był... Piękne nazwisko. Tak, ale facet był, mówię, nauczycielem przez duże N, bo on A to się... nie, to wiesz, spudłowałem, bo ja myślałem, że jeszcze tego geografa powiesz. Bo miałeś dwóch i ja myślałem, że tym razem będzie geograf. Damian Dąbrowski. Tak, właśnie no nie wiedziałem, też którego- świetny Ten nauczyciel. Damian? Tak, ten Damian, tak. Właśnie ja myślałem, że on powie jego, a nie tego No. profesora. To mój błąd. To widzisz, nie No. trafiłem, widzisz? O, popatrz. Ale... A to też taki jeden z licznych gości z pasją, Tak. który I osiągnął swój cel. Zawsze mu się marzyło planetarium, no i super. No, to jest coś, nie? No to widzicie, to mieliście, to A super. ty? No. Niech zgodny. Nie miałem ulubionego nauczyciela, wszystkich nie lubiałem i mnie wszyscy nie głupi, lubieli. żeby mieć fajnego nauczyciela. Na studia za wcześnie poszedłem. Ja to w ogóle powinienem mieć inne życie niż mam i być mniej połamany. I czuję, że teraz kogoś połamię. Ja się patrzę na ciebie, czy ty brałeś coś brałeś, nie? Bo ja widzę, że tutaj coraz gorzej z tobą. Nie, no, musiałbym się, nie, ja akurat wiesz przez to, że zacząłem myśleć o tych nauczycielach, ale dobra, z liceum chyba wszyscy odpadają z obu. Może jakaś była fistka? Nie. Nie miałem takiego, wiesz co, odchylenia. Dobra, podstawówka, z której byłem najdłużej w tej, ale tam na przykład w jednej miałem, bo w jednej miałem chyba 14 albo 17 anglistów, nie, stary, to w ogóle jest żenujące, nie? A czekaj, Więc- w jednej szkole, czy... W jednej szkole, w tej środkowej, no. Zmieniali nam się bardzo często, w ciągu 3 lat, chyba 14 albo 17, no. Jezu, to Jedna jak babka księża wytrzymała, umie w jedna babka technikum. wytrzymała jedną lekcję, nie? No więc to nie... No nie jak byliśmy- ciebie uczyła, to ja się wcale nie dziwię, nie? No, Teraz to wyjdzie, może. że jego ulubioną osobą ze szkoły była baba na portierni. nie? pani, kulturalnie trochę być, wiesz, bo to tak... Kurczaczki, no teraz nie wiem, no ulubiony nauczyciel. Ty, no nie ma chyba będzie ciężko, bo to aż tak... Dobrze, to może inaczej skonstruuję pytanie dla proszę, ciebie. Tak. Tego, którego najmniej nie lubiałeś. A nie, bo to ja wielu nie lubiłem, ja nie miałem nic do nauczenia, tylko myślę, kto wzbudzał mnie sympatię i takie odczucia jak tu mówisz, bo wiesz co, paru tam jakoś lubiłem w ten bądź inny sposób, ale myślę, kto był dla mnie na przykład, tak jak tutaj powiedział Paweł lub ty, o to mi chodzi, chodzi mi o ten No poziom, tak. że nie, że po prostu tam się wachlowaliśmy, czy tam nie wiem, Że dziewictwo szluga się straciłeś. zeszło, nie? No na przykład, nie, no bo to jednak nie mogę mówić, bo już to było karalne, jak się ma 11 lat, nie? Ale czekaj, no kurczaczki, bo Stawiam na katechetę. nie miałem katechetu zawiodu, wiesz? No chyba nikt się, wiesz co, ale będzie przykro, bo się może ktoś tam mi wbił w pamięć, a teraz go zapomniałem, A ale może nawet słuchaj, teraz będzie łkać. na pewno będzie słajuka. Nie wiem, to już tak na farta powiem, że pani z biblioteki. Nauczyciel A to też jest nauczyciel, ty, przepraszam bardzo, to też jest nauczyciel, nie? Tam... Nauczy cię dobrze odkładać książki. Nie, ona akurat w gazetce ze mną była. Bo ja w sumie w pierwszą gazetkę, którą prowadziłem, to w drugiej klasie zacząłem. To mógłbym ją wymyślić i to chyba będzie uczciwe, nie? A to ją wymyślasz, czy ona istniała naprawdę? Dobra, przepraszam, mogłem się nie zdradzić. Nie, akurat istniała naprawdę, to musiałem chyba ją dać, nie? Bo tak to później, no wiecie, no bo nie mogę mówić na przykład, że co, no zmelanżowałem z paroma nauczycielami później, no to nie oznacza, że muszę uważać, że byli najlepsi, nie? To powiedz mi pani z biblioteki, dobra, spoko, nie? Wygrałem. Bo ja miałem najwcześniej, bo w drugiej klasie, czy na trzeciej. Proszę bardzo, byłem pomocnikiem bibliotekarki. Taki vibe skazanego na Shawshank troszkę, no. No dobrze, że to nie ja. Zostałem ukarany za coś, bo może ty. No dobrze, no to co? To nauczyciela mamy już ulubionego, a najbardziej znienawidzony? Znienawidzony. Jejku. Pani z angielskiego u mnie w liceum. Oj, to był człowiek, który w ogóle... Ona powinna siedzieć w psychiatryku, a nie w szkole Wyraża uczyć. Nie? Czemu?
Wiesz co, no to był człowiek, który w ogóle wychodził z założenia, że skoro mamy przed sobą podręcznik na ławce, to lekcja polegała na tym, że ona powiedziała, co mamy się nauczyć w trakcie tej lekcji z podręcznika, a ona ewentualnie zweryfikuje to, robiąc kartkówkę na kolejnej lekcji, wyśmiewając publicznie uczniów i tak dalej, nie? U nie matematyk. Po prostu W mieliśmy... której szkole, podstawówka, Nie, liceum? w technikum. Miałem takiego fantastycznego nauczyciela, który absolutnie nie nadawał się do nauczania, nie potrafił ci nic wytłumaczyć, niczego się nauczyć. Przy nim dosłownie nie wiedziałeś, ile jest 2 plus 2, nie? Dlatego z tą tabliczką, wiesz, mnożenia mu No tak właściwie, cienko dzisiaj no poszło. właśnie. To był akurat żarcik Nie. sytuacyjny. Dobra, no niech ci będzie. Oczywiście nie będę się z tobą spierał, bo ty wiesz lepiej, Żartuję, nie? ej, Pablito, no nie bądź taki. Tknąłeś mnie teraz. O, zły do tych boli całe życie. Nie no, żartujemy przecież człowieku. No. Ale matematyk, który potrafił każdego zniszczyć i zmieszać z błotem totalnie, bo wiesz, no ciężko się nauczyć matematyki jakichkolwiek działań, jeżeli facet gada sam do siebie i nie mówi do klasy i nie próbuje ci tego w jakiś sposób sensowny przekazać. A jak na ironię, jako jedyny u niego miałem chyba w tamtym okresie na wszystkie klasy w szkole 6. Z jednej klasówki. O. No. Ty, przypomniał mi się nauczyciel, którego mógłbym lubić i lubiłbym go właśnie, bo tak jak powiedziałeś, że był taki specyficzny. Był u nas nauczyciel, którego nikt nie lubił. No. I to był facet, który nauczył geografii. Generalnie ludzie go bardzo nie traktowali, w ogóle były plotki na temat jego orientacji, wiesz jak to w latach 90. to ojejku i wszyscy strasznie negatywnie do niego podchodzili. Ja nigdy go tak źle nie oceniałem, zawsze miałem do niego jakieś pozytywne podejście z tego powodu, że ja startowałem biegać na orientację, więc ja tego gościa choć odrobinę lepiej musiałem poznać, wiesz o co chodzi, nie? I w sumie tak, myślę, że patrzę na to, jaką dużą miał wiedzę, jak potrafił kompletnie olać to, jak go traktowano, jak potrafił się podnieść ponad to i na przykład jak on wchodził do toalet męskich, bo ludzie palili, to tam ludzie stary wybiegali górą po prostu, tak byli przerażeni. Ja oczywiście narympał, pamiętam, że kiedyś Jara w ogóle nie zauważył, że ktoś wchodzi i normalnie otworzył naszą kabinę, nas tam 3 było. Zresztą rozmawialiśmy o tym w jednej z audycji z kolegą, który na UJ wykłada. No i on wszedł, wiesz, wszyscy tam z kultury schowaliśmy te szlugi, no wiadomo, że już miało być tam przerąbane, a on kulturalnie mówi do mnie, że dobra, panowie, opuszczacie to natychmiast, ty masz w sobotę bieg. I wiesz, że w ogóle potrafił być ponad to, że nie musi każdego, wiesz, dobić i że potrafi ci powiedzieć, mimo że te konsekwencje były za to jaranie w tym kiblu, wiesz o co chodzi, nie? Ale on w tym momencie po prostu przesunął na następne spotkanie, żeby nie, bo on tam przyszedł mi przekazać informacje, jak odświeżałem z jakiejś lekcji, wiesz o co chodzi. To wiem, że to dziwnie brzmi, ale jego dbałość o przedmiot, która polegała na tym, że on miał wtedy silną reprezentację tych gości od tych biegów, nie? No to tak, to jego sobie bym wymyślił i za to trudniej miałbym z tego, kogo najbardziej nie lubię, bo na przykład pierwsza myśl była pani z fizyki i po prostu jej mi jest żal, bo ona miała autentycznie problemy psychiczne i ona po prostu klinientą osobą, nie? Ona nie powinna była uczyć i więc nie mogę czuć do niej nienawiści, to bo po prostu jest przykro, że była taką osobą. Bardziej bym nie lubił osobę, która innym uczniom mówiła, że ze mną się nie warto zadawać. Dla mnie to jest bardziej na zasadzie nie lubiłem fizyki, a nie pani albo pana z fizyki. A ja do fizyki nie miałem problemu. No, ja nie lubiłem po prostu. Nie. Jakoś fizyka mi nie wchodziła. Nie wiem, taką panią z fizyki, która potrafiła, wiesz, celowo się nade mną jakoś próbować znęcać, wiesz, robić mi jakieś psikusy, kiedy, wiesz, to kompletnie nie miało jakichś podstaw szerszych, nie? Znaczy ja wiem, co było jedną z podstaw, a mianowicie to, że pokazałem mi, że nie umiem tej fizyki na początku, nie? No i to był problem, nie? Ale to tak, myślę, że ja to zamknąłem. To zarobiliśmy, to co na koniec. Po buziaczku. Lepiej nie. To co miłego ostatnio was spotkało? Ja mówię, mnie nie złamałem się, dziękuję. Paweł. Zadałeś mi znowu trudne pytanie, wiesz? Nie nagrywam cię, dobra, Ja odgrywam wiem, że cię. mnie nie nagrywasz, Nagrywam, natomiast nie nagrywam. nie, ostatnio miłe chwile ciągle spędzam z córką. To są te rzeczy, które mnie ostatnio bardzo cieszą i są O. miłe. Młodzieńcze? No, na przykład kończył się u mnie remont dzisiaj. Już? No już 3 tygodnie. Znaczy za Polak. No. Odbieram cię obywatelstwo. To są miłe chwile. Wiesz co, to... No dobrze.
Wstępnie podziękuję, bo jeszcze dostałem wiadomość, ale nie wiem, czy ją mogę puścić. Zobaczymy zaraz i najwyżej wrócimy po napisach. Wiadomość, uwaga, frajerze, mam ważny komunikat, bo napisałem komuś, że się z niego śmiejemy. Więc na wszelki wypadek żegnam się. Bardzo Wam dziękuję za udział. Tobie, że wyleczyłeś gardziołko i że dotarłeś do nas. No super z Ciebie, ziomek. Następnym razem substancje żrące wejdą w ruch. Dobrze, bardzo Ci dziękuję. Pawle, Mikołaju, Tobie jeszcze bardziej dziękuję. Ale byliście słodki i w ogóle... Swoją drogą nie wiem, kiedy on się znowu pojawi, nie? Jak to kiedyś się znowu Bąbelek pojawi? przyjdzie na świat, no to... No to jeszcze... nie będzie Kurde, tak łatwo właśnie, ej. wypuści, nie? Czy my się musimy przed tym spotkać? Kiedy No. to masz termin? No termin na 10, nie? Ale to nie wiadomo, czy to wiesz... Ale listopada. No. To zrób 11 i tak jest wolne, nie? Dobrze, będę poczuła. Zobaczymy, nie? No później, no wiadomo, że pierwszy miesiąc może być ciężki, ale myślę, że Szczególnie gdzieś... dla Dony, jak wyjdziesz z domu. Pierwszy miesiąc, potem pierwszy rok, No. potem pierwsze 10 lat. Nie, no bez przesady, ja już to przerabiałem raz i wiesz, to No tak, nie będzie gorzej niż było doświadczony. za pierwszym razem, myślę, mam nadzieję. No właśnie powiem Ci Modlę tak, się. z doświadczeń koleżanki, która urodziła niecałe 2 lata temu, to myślała, że będzie już tylko łatwiej przy drugim, No. a okazało się, że jest o wiele, wiele gorzej. Znaczy, no wiesz, ja miałem po prostu, moja córka dawała do wiwatu tak bardzo, że no tak zdarzało się, że szedłem na rekord ilości nieprzespanych nocy. Faktycznie nieprzespanych, nie? Nie rozmawiamy o nieprzespanych nocach. Ostatnio też nie mam nieprzespane noce. Nie mam nowych dzieci. Ale na śpiocha tego nie możesz robić, Nie, koleżanko. czy spadasz? Nie. To ja jestem kulturalny. No to co, to po słówku na pożegnanie. Tak? Dziękuję bardzo za spotkanko. Było Do sympatycznie. następnego i mam nadzieję szybko. I ja Wam dziękuję do następnej razy.